Ladies and gentlemen, thank you very much. Drodzy Państwo, dziękuję Wam bardzo. You please excuse me, I don't speak your very beautiful language, Wybaczcie, ale nie mówię Waszym pięknym językiem, but I have a very expert translator. ale mam tutaj ze sobą tłumacz. So yesterday, they also asked me to speak. Wczoraj również poproszono mnie, żebym powiedział parę słów. This morning when I checked my email, there was lots of emails from people who came to the festival asking me to reiterate exactly what I said yesterday. Dzisiaj, kiedy sprawdzałem maile, które do mnie przyszły, odczytałem, że wiele osób prosi mnie, żebym powtórzył to samo, co mówiłem wczoraj. They liked the lecture, but they said their memory's not so good, so they wanted to hear again and remember. Powiedzieli, że lekcja, wykład był bardzo dobry, ale nie mają zbyt dobrej pamięci, dlatego warto by powtórzyć te same rzeczy. So for the last 3 hours, you've been watching the very beautiful ancient culture of India. Przez ostatnie godziny tutaj oglądaliście przedstawienia prezentujące różne aspekty wspaniałej, pięknej kultury Indii. Beautiful music, entertaining plays, nice food. Słuchaliście pięknej muzyki, zajmujące przedstawienia, kosztowaliście być może wspaniałego jedzenia naszej restauracji. But while our actors are getting ready for the most amazing theater of the evening, Ale kiedy tutaj aktorzy z tyłu przygotowują się do głównego przedstawienia wieczoru, I'm going to take a few minutes and share with you another aspect of India's culture, which is her wisdom. chciałbym zająć Wam kilka minut i przedstawić jeszcze inny aspekt kultury Indii, który stanowi o mądrości Indii. That wisdom is found most notably in this very, very ancient scripture called Bhagavad Gita. I tą mądrość Indii można znaleźć głównie w tej księdze nazywanej Bhagavad Gita. It was spoken 5,000 years ago in India by Lord Shri Krishna. Która została opowiedziana w Indiach około 5000 lat temu przez Pana Shri Krishna. It contains 700 very concise verses of wisdom, how to live in this world and eventually go to the other world, the spiritual world. I te 700 wersetów, które zawiera ta księga, opisuje w jaki sposób przedstawić swoje życie, w jaki sposób praktykować swoje życie, żeby opuścić ten świat i ostatecznie udać się do innego świata, który jest naszym prawdziwym miejscem zamieszkania. It's very interesting. In the beginning, Krishna says that there's 8,400,000 species of life in the material world. Interesujące jest to, że już na początku tej księgi Krishna mówi, że w tym wszechświecie znajduje się 8,400,000 gatunków życia. I think our scientists have found 3,200,000. Myślę, że dzisiaj naukowcom udało się odkryć 3,200,000 spośród nich. This could indicate there's life on other planets. Co mogłoby wskazywać, że istnieje życie na innych planetach. But Krishna's point is that out of all these millions of species of life, the human form of life of which we have now is the most important. Ale Krishna podkreśla, że spośród tych 8,400,000 gatunków życia, ludzka forma życia, ludzkie istnienie jest najważniejsza. And there's a specific reason for this. Jest ku temu szczególny powód. That we have a special gift from God that the other animals don't have. Dlatego, że od Boga dostaliśmy szczególny dar, którego nie posiadają zwierzęta. What makes us different from all the other species of life? I co jest tym, co wyróżnia nas od innych gatunków życia? Intelligence. Jest to inteligencja. Even the most ignorant person is more intelligent than the smartest animal. Nawet osoba o największej ignorancji jest mądrzejsza niż jakiekolwiek zwierzę. And mankind has done amazing things with his or her intelligence in the last 200 years. W ostatnich 200 latach ludzkość dokonała niezwykłych rzeczy, używając właśnie tej inteligencji. Science, technology, medicine, Jeśli weźmiemy pod uwagę naukę, technologię, medycynę, space travel. czy podróże kosmiczne. It's all very nice. It makes life a little easier. Te wszystkie rzeczy są dobre i pozwalają nam ułatwić nam życie. But according to the wisdom of the sacred texts of India and the yogis and the rishis and the saints, that intelligence is meant for a higher purpose. Ale zgodnie z mędrcami starożytnych Indii, ta wiedza, ta inteligencja jest po to, żeby wykorzystać ją dla wyższego celu. And that is that we're meant to utilize our intelligence to go not without, but to go within and discover our deeper spiritual nature. I inteligencja jest po to, żeby udać się nie na zewnątrz, ale tylko w głąb siebie i odkryć naszą prawdziwą, właściwą naturę. Within this body there's a spiritual energy. Dlatego, że w tym ciele znajduje się duchowa energia.
more important, there's a spark of life. Co ważniejsze, jest to iskra życia. And more specifically, there's an Atman. We say in Sanskrit, Atman means soul. A dokładniej mówiąc, jest to atma w sanskrycie, czyli dusza. I don't think any person in Poland would debate this fact. Myślę, że nikt z Polaków nie zakwestionuje tego faktu, That ultimately we're spiritual, we're not material. że ostatecznie jesteśmy duchowymi istotami, a nie materią. And that soul within is who we actually are. I ta dusza wewnątrz nas, naszego ciała jest właśnie tym, kim my naprawdę jesteśmy. In fact, the first step in the science, you could say, of self-realization is to understand I'm not the body, but I'm the soul within the body. I pierwszym krokiem na ścieżce nauki można powiedzieć o samorealizacji, zrozumieniu faktu, że nie jestem tym materialnym ciałem, ale duszą mieszkającą w tym ciele. Of course, today if you ask most people that question, who are you? Oczywiście, jeśli dzisiaj zapytalibyśmy każdego z nas, kim jesteś, Right? They'll go, me, this is me, here to I am. właśnie tak pokażą. Większość osób tak pokaże. To jestem ja. I'm this body. Jestem tym ciałem. But that couldn't be further from the truth. Ale tak naprawdę są bardzo daleko od prawdy. Because the body is made of matter. Dlatego, że tak naprawdę ciało składa się z materii. Skin, bones, blood, hair. Skóry, kości. The body is made of matter. Ciało składa się z materii. And matter in any form is not conscious, it's not living. A materia w jakiejkolwiek by nie była formie, nie jest żywa, nie jest świadoma. This microphone is made of matter. Ten mikrofon jest zbudowany z materii. It's not conscious, it's not living. Nie jest świadomy, on nie żyje. It doesn't talk back to me. On nie mówi do mnie, You're sitting on a bench. wy siedzicie na ławkach. It's not conscious, it's not living. One nie są świadome, nie żyją. You're wearing clothes, they're not conscious, they're not living. Nosicie ubrania, które również nie są świadome i nie żyją. By definition, matter is lifeless. Z definicji materia jest bez życia. So what's the body made of? Zatem z czego zrobione jest to ciało? The same stuff. Z tych samych elementów. It's not conscious, it's not living. Ciało nie jest świadome, ono nie żyje. How does it appear alive? A jak to się dzieje, że ono wydaje się, że żyje? Because of the driver, the soul in the body. Jest to z powodu kierowcy, który mieszka w tym ciele. Like you have a car, Tak samo jak kiedy macie samochód. it could be a very advanced machine, car. Może to bardzo być zaawansowana technologiczna maszyna, ten samochód. Could be a Porsche, Może być na przykład to Porsche. but it can't move without a conscious driver. Ale ten samochód nie porusza się bez świadomego kierowcy wewnątrz. So like this, in simple ways, we can understand I am not the body. I za pomocą tych prostych sposobów można zrozumieć, że ja nie jestem tym ciałem. Actually, earlier I was speaking with a doctor, and he said, yes, I can confirm that. He said in medical school we learned that the body is 72% water. Wcześniej przed festiwalem rozmawiałem z lekarzem, który potwierdził, tak, w szkole medycznej uczyliśmy się, że ciało w 72% składa się z wody. 72% water. 72% ciała to woda. Is that you? Czy to jesteśmy? No, you're something more dynamic. Nie, my jesteśmy o wiele bardziej czymś dynamicznym. But how much do we know about the soul and how much do we know about the body? Ale ile jesteśmy w stanie wiedzieć na temat ciała, a ile na temat duszy? You can come on the stage, you can speak for half an hour about your body, Możecie tu przyjść na scenę i przez pół godziny mówić o ciele, the car. czyli samochodzie. But if I say speak for 5 minutes about the active, dynamic, illuminated soul, you'll be speechless. Ale kiedy poproszę Was, a powiedzcie przez 5 minut chociaż coś na temat tej aktywnej, dynamicznej duszy, to praktycznie będziecie milczeć. So we pride ourselves that in many ways, not always, but in many ways our society is very advanced. Więc jesteśmy na wiele sposobów, w większości dumni, w jaki sposób zaawansowane jest nasze społeczeństwo. But we can't answer the most important question, who am I? Ale tak naprawdę nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na proste pytanie, kim jestem. But my point is, unless you know who you actually are, you can't actually decide what's best for you in life. Ale tak naprawdę chodzi mi tutaj o to, że jeśli nie jesteśmy w stanie zrozumieć, kim jesteśmy, nie będziemy właściwie mogli spędzać życia. We'll be like the person who polishes the car, but doesn't feed the driver inside. Będziemy tak jak osoba, która czyści samochód, ale zapomina karmić kierowcy wewnątrz. So this book can help us. Więc ta księga może nam pomóc. These are universal truths that apply to all of mankind for all ages. To są uniwersalne prawdy, które
znajdują zastosowanie do całej ludzkości, bez względu na wiek. It's a science of the soul. To jest nauka o duszy. Of course, we find knowledge about spiritual things in every culture and every tradition. Oczywiście w każdej kulturze, w każdej tradycji znajdujemy wiedzę na temat duszy. But this is like PhD study in the science of the soul. Ale ta księga to jest tak jak studium podyplomowe na temat wiedzy o duszy. For example, Krishna describes in this ancient wisdom exactly where the soul is in the body. Tak naprawdę Krishna mówi w tej starożytnej księdze, gdzie dokładnie dusza znajduje się w ciele. Not only who am I, but where am I? Nie tylko kim jestem, ale gdzie jestem. Where do you find the answer to this question in Western culture? Gdzie znajdziemy odpowiedź na to pytanie w zachodniej kulturze? Krishna describes that the soul is hovering in the region of the heart. Krishna mówi, że dusza unosi się w okolicy serca. So sometimes you see a bird in the sky, he gets caught in a pocket of air, and he's flapping, he's not going anywhere, he's hovering in the Możemy sky. czasami zobaczyć, że ptaki unoszą się w powietrzu, schwytane przez taką kieszeń powietrza i nie mogą się nigdzie poruszyć, tylko tak bezwiednie machają skrzydłami. So the soul is hovering here. Właśnie tutaj, w tym miejscu unosi się dusza. And intuitively we know that. I intuicyjnie zdajemy sobie z tego faktu sprawę. Because when we identify ourselves to someone, we point to our chest. Dlatego, że kiedy mówimy, utożsamiamy się ze sobą, pokazujemy na swoją pierś. Ja Want to tell you. chcę Ci coś powiedzieć. You don't point to your ear, Nie pokazujemy na swoje ucho, mówiąc ja. and then his big toe. I na mój duży palec u Hey, stopy. I'm talking to you. Hej, mówię do Ciebie. No, we address the person, the heart, the soul. Wskazujemy na osobę, pokazując na serce. So many details of spiritual wisdom. Jest tak wiele szczegółów, które opisuje ta mądrość. Then Krishna explains that particle of spirit soul enters the body when? At the moment of conception. I Krishna mówi, że dusza pojawia się, ta cząstka duchowa pojawia się w ciele w momencie zaklębienia. Yes, in modern society it's a hotly debated issue. Tak, oczywiście w dzisiejszym społeczeństwie jest to bardzo gorąco dyskutowany temat. But enlightened souls, they say that life is there from the moment of conception. Ale jest powiedziane, że tak naprawdę dusza pojawia się w ciele w momencie zaklębienia. And they offer a very simple argument. I można powiedzieć, przedstawiony jest taki bardzo prosty argument. That the embryo grows because of the presence of the living soul. Embrion rozwija się tylko i wyłącznie dlatego, że zamieszkuje w nim dusza. Dead things don't grow. Martwe rzeczy same w sobie nie rosną. Lifeless things don't grow, they deteriorate. Rzeczy, których nie ma życia, one nie rosną. One wręcz przeciwnie niszczeją. But the embryo grows because the person is there. Ale embrion się rozwija dlatego, że zamieszkuje go osoba. Like the car grows because of the driver. Tak samo jak samochód porusza się ze względu na kierowcę. So as long as that soul is present in the embryo, it grows, then baby, and then there's birth. I o ile dusza mieszka właśnie w tym embrionie, rozwija się on, aż pojawia się dziecko. And as long as the soul stays in the body grows, we're children, I dopóki dusza dalej przebywa w ciele dziecka, ona rozwija się, teenagers, stajemy się nastolatkami, middle age, dochodzimy do wieku średniego, old age, starszego wieku, old age, jeszcze old starszego, age, starzejemy się. and then what? I co wtedy? Death. Nadchodzi śmierć. But we don't want to talk about it because, we're scared because we don't have knowledge. Ale możemy powiedzieć, że boimy się tego tematu śmierci. Dlaczego? Dlatego, że nie mamy na ten temat wiedzy. We don't want to be afraid because actually we have knowledge exactly what happens when we die. Ale tak naprawdę nie powinniśmy się tego obawiać, dlatego że istnieje wiedza, która opisuje to, co się dzieje z nami, kiedy umieramy. There's a beautiful Sanskrit verse in this connection. W związku z tym istnieje bardzo piękny werset w sanskrycie. Dehinosmin yata dehe homanam yovaram jara tata tenantaraspraktir dhirastatinmuyanti. As the embodied soul passes from the body of a baby to a boy, to a youth, to an old man, in other words, as we're changing bodies, at the moment of death, we also change bodies. Tak jak wcielona dusza wędruje w ciele od wieku chłopięcego przez młodość aż do starości, podobnie przechodzimy w inne ciało, zmieniamy ciało w momencie śmierci. Analogies help us understand complex
philosophical statements. Dlatego, że filozofia jest w stanie pomóc nam zrozumieć bardzo skomplikowane filozoficzne tematy. So the changing body analogy is good. Więc ta analogia w związku ze zmianą ciała jest bardzo dobra. We can all remember when we were 5. Pamiętamy wszyscy, kiedy mieliśmy 5 lat. I was playing with trucks and my sister was playing with dolls. Ja bawiłem się takimi samochodzikami, a siostra bawiła się lalkami. I can remember when I was 10, Pamiętam, kiedy miałem 10 lat. I had a different body. Miałem inne ciało. I was playing soccer. Kopałem piłkę. I can remember when I was 21. Pamiętam, kiedy miałem 21 lat. I was serving in the armed forces of America, Służyłem w Armii Stanów Zjednoczonych in Vietnam. w Wietnamie. I can remember when I was 35. Pamiętam, kiedy miałem 35 lat. I was traveling in Mongolia. Podróżowałem do Mongolii. Where are all those bodies now? Co się stało z tymi wszystkimi ciałami? They're gone. Odeszły. The doctor told me that in medical school he learned that every 7 years all the cells in the body change. Lekarz powiedział mi, że w medycznej szkole uczyli się, że co 7 lat wszystkie komórki w ciele ulegają wymianie. That's science. To jest nauka. That means if you're 21, you've changed your body completely 3 times. To oznacza, że kiedy mamy 21 lat, zmieniliśmy już ciała 3 razy. Have you become 3 different people? Ale czy to znaczy, że staliśmy się 3 różnymi osobami? Something's changing, something's remaining the same. Coś się zmieniło, ale coś pozostało takie samo. The body is changing, but you are the same. Zmieniło się ciało, ale my jako osoby jesteśmy tacy sami. And as we're changing bodies through life, we change bodies at death. I w momencie śmierci tak naprawdę również zmieniamy ciało, kiedy ono się zestarzeje. We call that reincarnation. Ten fakt nazywa się reinkarnacją. If I remember correctly from college, carne is a Latin verb which means flesh. Jeśli pamiętam dobrze ze szkoły średniej, to uczyliśmy się, że po łacinie carne oznacza mięso, ciało. So reincarnation means change the flesh. Więc reinkarnacja innym słowem oznacza zmianę ciała. So we don't die. Tak naprawdę nie umieramy. We're not chemicals. My jesteśmy związkiem materii, związkiem chemicznym. Scientists say we're chemicals and then the chemicals disperse and we die. No. Naukowcy mówią, że jesteśmy złożeni ze związków chemicznych, a one się rozkładają, kiedy umieramy. There's no hope in that philosophy. Tak naprawdę ta filozofia naukowa nie ma żadnej nadziei. Hopeless. Jest beznadziejna. No, we're born again. Nie. Przyjmujemy ponownie narodziny. According to the Vedas, this is a revolutionary statement, but according to the Vedas, the soul can be born into any of the 8,400,000 species of life. Zgodnie ze współczesną nauką to może wydawać się trochę dziwne, ale zgodnie z Vedami tak naprawdę nie. Możemy narodzić się w każdym z tych 8,400,000 gatunków życia. Dogs, cats, birds, they also have a soul equal to you and me, but they're temporarily wearing a different body. Koty, psy również mają duszę, ale one są tymczasowo mieszkają te dusze mieszkają tymczasowo w tych ciałach. Many of you have a dog. Wielu z was posiada psa. He's not a machine. On nie jest maszyną. You don't put petrol in him to make him work. Petrol? You don't put petrol inside the dog to make him bark? Nie wlewamy do psa jakiegoś paliwa, żeby sprawić, żeby on szczekał. You don't change his batteries. Nie zmieniamy w nim baterii. He's living just like you. On żyje tak samo jak my. What is the sign of life? A jaka jest oznaka życia? Consciousness. Świadomość. So the soul can enter into so many species of life. Więc dusza może wniknąć w tak wiele różnych gatunków życia. Hopefully, if we're pious, we'll be born again as human beings. Prawdopodobnie, gdy będziemy pobożni, to tak naprawdę będziemy mogli narodzić się w ciałach ludzi. The doctor said, yeah, next life I want to be born in New York City, I want to be famous, I want to be rich, I want to have lots of girls. Ten lekarz powiedział mi, tak, w następnym życiu chciałbym urodzić się w Nowym Jorku, chciałbym być bardzo bogaty i mieć wiele dziewcząt. But I said, no birth in this world is ideal. A ja powiedziałem mu, że żadne życie w tym świecie nie jest idealne. Why is that? Dlaczego? Because it's the world of duality. Dlatego, że ten świat jest światem dualizmów. There's up and down, Jest góra i dół, black and white, czarne i białe, yes and no, tak i nie, boy and girl, chłopiec i dziewczyna. heads and tails with a coin. Tak naprawdę orzeł i reszka, jeśli chodzi o monetę. Happiness? Szczęście. Hey, it didn't rain today.
Hej, dzisiaj przecież nie pada. But it may rain tomorrow, so we'll be in distress. Ale być może będzie padać jutro i wtedy będziemy cierpieć. And everyone has their story. I każdy z nas ma jakąś historię. All To our muszę lives powiedzieć. are a mixture of happiness and distress. Dlatego, że w naszym życiu przewija się ciągle szczęście i cierpienie. So I said this to the doctor. I said, you know, even if you're born with a silver spoon in your mouth, you can't be perfectly happy. Tak naprawdę powiedziałem do tego lekarza, być może jeśli urodziłeś się w złotym czepku, to i tak w tym życiu nie będziesz szczęśliwy. But happiness is what we're looking for. Ale szczęście jest to, czego niestannie poszukujemy. Because the intrinsic nature of the soul is to always be happy. Dlatego, że nieodłączną cechą, wrodzoną cechą duszy jest to, że jest wiecznie szczęśliwa. Like the intrinsic nature of sugar, it's sweet. Tak samo jak taką wrodzoną cechą cukru jest to, że jest słodki. The intrinsic nature of salt, it's salty. Wrodzoną cechą soli jest jej The słodki. intrinsic nature of waters, it's wet. A wrodzoną cechą wody jest to, że jest mokra. So what is your intrinsic nature? Not your body, not your clothes, not your house. What's your inner, deepest desire? Więc jaka jest nasza taka wrodzona cecha, nie jako ciała, nie jako tego domu, w którym żyjemy, ale jaka jest nasza prawdziwa, taka nieodłączna, wrodzona nam cecha. To be happy. To, żebyśmy byli szczęśliwi. So I said to the doctor, I said, look, what are you going to do? He said, I'm just be happy when it's good times and I'll tolerate the bad times. Powiedziałem do lekarza, co teraz z tym zrobisz? A on powiedział, cóż, kiedy będzie szczęście, to będę się cieszył, kiedy przyjdą jakieś złe rzeczy, będę cierpiał, to będę starał się to tolerować. I said, my dear doctor, that's plan B, Powiedziałem do niego, mój drogi panie doktorze, to jest plan B, to tolerate. aby tolerować. Plan A is to go to that place where there is unlimited, eternal happiness. Ale planem A powinno być to, żeby udać się do miejsca, w którym istnieje wieczne, nieskończone szczęście. He said, what's that, Hawaii? On powiedział, a co to za miejsce? Hawaje? Thailand? Czy to Tajlandia? I said, no, that's the spiritual world. Nie, powiedziałem, to świat duchowy. There is a spiritual world. Dlatego, że jest coś takiego jak We świat can't see it, duchowy. we can't touch it, we can't taste it. Nie możemy tego teraz zobaczyć, nie możemy posmakować, nie But in możemy di- widzieć. In different times of the human race, special personalities, you could say divine personalities, they come to this world and they teach as much as the people of that time in history can understand about spiritual knowledge. Ale w historii ludzkości pojawiały się na przestrzeni dziejów różne osobistości, które przychodziły ze świata duchowego, można powiedzieć boskie osobistości, które nauczały tego rodzaju wiedzy. Therefore, we should accept and embrace all the bona fide religions of the world. Dlatego powinniśmy przyjąć i zaakceptować wszystkie autoryzowane religie tego świata. There is a spiritual world, O tym, że jest świat duchowy. and that should be our goal. I to powinno stanowić nasz cel. Of course, we have many duties in this world. Oczywiście w tym świecie mamy wiele obowiązków. First of all, to our bodies, we have to take care of them, Po pierwsze nasze ciała, o które powinniśmy się troszczyć. and our families, Nasze rodziny, our country, nasz kraj, the world, like climate change, environment. świat, środowisko, zmiany klimatu. But what's the highest duty? Ale jaki jego rodzaj jest najwyższy obowiązek? That while we have this rare human form of life, we take the opportunity to awaken that divine love for God, which is the highest happiness. And when we die, not take birth again, but that love will take us back home to the spiritual world. That's the goal of life. I tym naszym celem, prawdziwym celem życia powinno być to, żebyśmy rozwinęli w tym życiu, o ile mamy, dopóki mamy to ciało ludzkie, miłość do Boga i ta miłość właśnie zabierze nas do Niego, do świata duchowego. There's a purpose to life. There's a purpose to life. W tym celu jest, w tym życiu jest cel. There's a goal. Jest cel. It's not just, getting educated, having a career, getting married, have children, and grow old. That's important, but it's not the goal. Faktycznie w tym życiu są rzeczy, ale które nie są dla nas takie najważniejsze, jak na przykład zdobycie edukacji, czy wykształcenie, czy stanie się bogatą osobą, ale chodzi o to, żeby rozwinąć tę miłość do Boga. When the house is on fire, Kiedy dom się pali, the goal is to get out. The goal is to get out. Let me take it off. When the house is on fire, the goal is to get out. kiedy dom płonie, powinniśmy z niego uciekać. Is this world on fire? A ten świat tak naprawdę płonie. Well,
besides the sunshine, the butterflies, vacation, Christmas, yes, there's birth, disease, old age, and death. And no science and technology is ever going to stop that. I żadna nauka i technologia nie jest w stanie nam pomóc w tym życiu, kiedy spotykają nas te różne nieszczęścia. So we have to live life as best we can. Więc powinniśmy starać się żyć w tym życiu w najlepszy sposób, jaki możemy. But don't forget the goal. Ale nie powinniśmy zapominać o celu. We are strangers in a strange place. Tak naprawdę jesteśmy obcymi osobami mieszkającymi We're spiritual. w dziwnym miejscu. We're spiritual beings in a material world. Tak naprawdę jesteśmy duchowymi istotami, które mieszkają w świecie materialnym. I know it's radical. What's he saying? Stranger in a strange place? Tak naprawdę zastanawiamy się, co on mówi. Jesteśmy osobami obcymi w obcym miejscu. We should be like the old sailors Ale powinniśmy być jak tacy dawni żeglarze in the days of yore. w dawnych czasach. You know, a good sailor, he was famous as a good sailor because on the long voyage across the sea, he was polishing the brass, you know, on the ship and varnishing the wood on the deck. Tak naprawdę żeglarz słynął z tego, że był bardzo taki odważny, że dbał bardzo dobrze o swoją łódź, że polerował pokład, ustawiał właściwie żagle. He could climb the mast very high and sew the sail. Tak naprawdę wspinał się bardzo dziarsko na poziomie gniazda i obserwował, gdzie jest ląd. Very dutiful, very focused on his duty. Bardzo obowiązkowy, bardzo przywiązany do swego celu. But let me tell you, that sailor never thought he was a creature of the water. Ale powiem wam coś, ten żeglarz nigdy nie myślał, że należy do świata wodnego. I can tell you, I come from a generation of sailors. Ja wam mogę też z całą szczerością powiedzieć, pochodzę z takiego pokolenia żeglarzy. My father said, don't become a sailor because you're always a little nervous on the water. Ojciec mi mówił, tak naprawdę to nie chodź nigdy do wody, dlatego że nie jesteś zbyt dobrym żeglarzem. No, he did his duty, but he was always thinking, when am I going to reach the land? Tak naprawdę ten żeglarz cały czas myślał, kiedy w końcu dotrę do lądu. And when he saw the land, kiedy zobaczył ten ląd, land ho! to wtedy zakrzyknął, ziemia na horyzoncie. So why am I telling this sailor story? Dlaczego wam opowiadam tę historię o żeglarzu? Because we should be like the sailor, very attentive to our duties in this world. Dlatego, że powinniśmy być właśnie jak taki żeglarz, bardzo obowiązkowi w tym, co robimy w tym życiu. But never lose sight, this is not our real home. Ale tak naprawdę nigdy nie powinniśmy gubić z oczu tego, co jest naszym celem, czyli lądu. Keep our mind fixed on the goal at the end of life, not to take birth, not to reincarnate, but to go back to that eternal home in the spiritual sky. Powinniśmy cały czas mieć przed oczami ten cel, że w momencie śmierci tak naprawdę powinniśmy skupić naszą uwagę, żeby być w stanie powrócić do świata duchowego. And we shouldn't think it's easy. I nie powinniśmy myśleć, że to jest bardzo łatwa rzecz. Any high goal takes a lot of discipline. Dlatego, że każdy taki ważny cel wymaga wiele dyscyplin. We have to have this sense of urgency to get home. Powinniśmy tak naprawdę mieć poczucie takiej potrzeby, żeby dotrzeć do tego celu. It will come naturally with age. I to naturalnie rozwija się z wiekiem. Just like I'm 73. Tak samo jak ja, na przykład mam 73. My years in this world are numbered. Ja już przeżyłem trochę w tym życiu. So I want to make sure that by the time I leave this body, I'm fully in love with God, which is the ticket home. I tak naprawdę chcę być pewien, że w momencie śmierci, kiedy dotrę już do kresu swego życia, rozwinę na tyle miłość do Boga, że dostanę bilet do tego, żeby do Niego wrócić. Of course, the good people of Poland know this even better than me because you are very pious nation. You have churches on every street corner. I'm just reminding you and me. Ja nie muszę wam tego mówić, bo zdaję sobie sprawę, że Polacy są bardzo pobożnym narodem, że praktycznie na każdym rogu ulicy znajduje się kościół, do którego chodzimy, ale tak naprawdę tak wszyscy mamy właśnie ten cel. Just like sometimes in training, the coach has to remind the athlete. Tak samo jak podczas ćwiczenia trener powinien przypominać wszystkim zawodnikom z drużyny, co mają robić. So you may be curious to know that in India, the way which they awaken that divine love for God is to sing God's names.
możemy powiedzieć, że w Indiach właśnie naturalną skłonnością ludzi, żeby rozwinąć miłość do Boga, jest intonowanie Jego imienia. God has unlimited names. Dlatego, że Bóg posiada nieograniczoną ilość imion. Just like the sun is one, but in different parts of the world they call the sun by a different name. Tak samo jak Słońce jest jedno dla wszystkich w świecie, jedno, ale w różnych częściach świata nazywane jest różnymi nazwami. So in India they call God Krishna. It's a simple phrase. It means the most beautiful person. I na przykład w Indiach Boga określa się imieniem Krishna, co oznacza najbardziej atrakcyjną, piękniejszą osobę. But why is that singing so potent? Dlaczego to śpiewanie jest tak potężne, ma taką moc? In Sanskrit, Namachin Tamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha. There's no difference between God and His name. He's present in His name, in the sound of His name. Dlatego, że w sanskrycie jest właśnie powiedziany ten werset, który oznacza, że tak naprawdę nie ma różnicy między imieniem Boga a nim samym. That's why we can sing Hare Krishna on the stage for many hours. Dlatego jesteśmy w stanie śpiewać te imiona Hare Krishna przez wiele godzin. It's not a material sound vibration. To nie jest materialna wibracja dźwiękowa. Because God's present in the sound of His name, you get accustomed to associating with Him. And by associating with the person for a long time, a wonderful person, you fall in love. Dlatego, że Bóg jest obecny w dźwięku swego imienia i poprzez intonowanie Jego imienia jesteśmy w stanie mieć Jego towarzystwo. A co się naturalnie rozwija, jeśli ma się towarzystwo innej osoby? Naturalnie rozwija się pewna miłość. So some very simple truths that we all share this evening. To są bardzo takie zasadnicze prawdy, które my się dzielimy dzisiejszego wieczoru z Wami. And some deeper spiritual knowledge, which you may be hearing for the first time. I być może również to dla niektórych z Was, którzy słyszą to pierwszy raz, jest taka głębsza duchowa wiedza. But this is the school of life. Ale to jest szkoła życia. And we are meant to keep studying until the very end. I powinniśmy kontynuować studiowanie tego aż do samego końca. We have published this 5,000-year-old text in your beautiful Polish language. Wydrukowaliśmy ten wspaniały tekst sprzed 5000 lat w naszym pięknym polskim języku. Thousands of copies. Tysiące kopii. We have the original verse in Sanskrit, Mamy tutaj oryginalny tekst w sanskrycie. the word for word, Słowo po słowie. the translation, Tłumaczenie całego wersetu. and a purport for Western people to understand these verses. I znaczenie dla ludzi z Zachodu, żeby zrozumieli, o co w tym wszystkim chodzi. We also have very beautiful paintings, Mamy również bardzo piękne obrazki, really beautiful paintings in the book to help understand the concepts I've been speaking about. które pomagają nam zrozumieć tematy, o których mówimy. So you can get this book. I'm going to be sitting at the table by the yoga tent there, and if you'd like, you could purchase a copy. And as the guest speaker, I'd be very happy to sign the copy so you can remember this memorable event on your summer vacation on the Baltic Sea coast 2022. I będę tam siedział teraz za chwilę przy tym stole z książkami. Kiedy będziecie chcieli, możecie podejść, kupić jedną z tych książek, podpiszę Wam, złożę Wam dedykację i na pamiątkę będziecie mieli podpis, że byliście tutaj na tym wspaniałym kulturalnym wydarzeniu na wakacjach na Wybrzeży Bałtyku w 2022 roku. It says that the opulence of night is the moon. Mówi się, że bogactwem nieba jest księżyc. The opulence of a kingdom is a pious king. Bogactwem księstwa jest pobożny król. The opulence of a family is a beautiful, educated mother. Bogactwem rodziny jest piękna i wykształcona mama. But the opulence of everything is knowledge. A bogactwem wszystkich rzeczy jest wiedza. So this is something you can read on the beach. Więc jest to coś, co możemy poczytać na plaży. You know, the tan's going to go away, I'm sorry to say. When you're in the car, by the time you get back to Wrocław or Krakow, the tan, it'll fade. Muszę z przykrością stwierdzić, że nasza opalenizna, kiedy wrócimy już po wakacjach do domu, do Krakowa, Warszawy czy gdziekolwiek, ona zblednie i zejdzie. But this knowledge can guide you through this difficult journey of life to the eternal life of bliss and knowledge in the spiritual world with Krishna. Ale ta wiedza będzie w stanie Was poprowadzić na naszej drodze od tego świata materialnego, od tego ciała, od tego życia z powrotem do świata duchowego aż do Krishna. So I'll be right over there. If you'd like, please come visit me. I'd be very happy to sell you a book and again give a dedication. Więc kiedy będziecie zaciekawieni, teraz możecie podejść tam i nabyć jedną z tych książek
w której złożę Wam dedykację. That's enough philosophy. No wystarczy mi tutaj filozofii. I know you didn't come here expecting to hear a philosophical discourse. Wiem, że Wy spodziewaliście się, że przyjdziecie tutaj na festiwal, będziecie słuchać filozoficznego wykładu. But it's also part of India's culture, a very important part of India's culture. Ale to jest jedno również z ważnych aspektów kultury Indii. So enjoy the rest of the show. Więc bawcie się dobrze na resztę przedstawienia I will finish in Polish. i zakończę teraz po polsku. Dziękujemy bardzo.